Kowoł był jednym z pierwszych zawodów rzemieślniczych, które pojawiły się w Krościcach. Dzisiaj będzie o krościckich kowołach i o historii krościckiej kuźni. Od czasów, jak z rudy darniowej zaczęto wytapiać żelazo, potrzebni byli też ludzie, co z tego wytopionego żelaza umieli coś zrobić. Formowanie żelaza zajmowali się kowołle, a jak 1000 lat temu wymyślano podkowy, kowoł i kuźnia były potrzebne w każdej większej wsi. W Krościcach pierwszą kuźnia stała na początku gburów po stronie kościoła. W XVI-wiecznych urbarzach ani w katastrze karolińskiej nie ma informacji, kto był kowołle w Krościcach. Pierwszą taką informację mamy w katastrze prusskiej. W 1743 roku kowołle był Georg Galus. W tamtych czasach kuźnia była własnością gminu, a posada kowołla nie była pewna. Jak się ludziom jego robota nie zdała, to zatrudniano innego kowołla. W księgach kościelnych widzimy, że posada krościckiego kowołla przechodziła często z rąk jednej rodziny do innej. W XVIII wieku z dopiskiem Schmidt albo Gemeindeschmidt pojawiają się nazwiska Pietroń, Galus, Solosz i Posmek. W roku 1800 kuźnia wzięła w swoje ręce rodzina Gbur. Przez następne 20 lat kowołoma byli kolejno Józef i Sebastian Gbur. Tego ostatniego warto zapamiętać, bo bymy jeszcze o niej gadać w odcinku o emigracji. Póki co w 1821 roku Sebastian emigrował, a w zasadzie ino się przeprowadził do Siołkowic, gdzie dalej był kowołly, podobnie jak i jego dzieci i wnuki. W latach 20. XIX wieku z dopiskiem Schmidt w księgach pojawiają się nazwiska Kulik i Gondro. W latach 30. i 40. kowołoma byli synowie Sebastiana Gbura, Johann a potem Paul. A po Gburach kolejno Józef Palmer, Jakob Fusy i Robert Marsolek. Każdy z nich przez poranoście lat. W połowie lat 70. XIX wieku w Krościcach powstała drugą kuźnia. Naprzeciwko starej kuźni wiejskiej osiedlił się Gustav Meister i wybudował tu swoja prywatną, własną kuźnię. Gustav Meister zawodu wyuczył się w hucie żelaza w Zogwiździu, zanim ożenił się z pochodzącą z Krościc Mario Sobek. Przez 35 lat obie kuźnie działały równolegle. Roboty też było dość, bo ludzi i koni we wsi przybywało. Jednak jakoś ta prywatna kuźnia majstrów musiała być lepsza, bo to ona przetrwała. Kole roku 1910 starą kuźnię wiejską zawalono, a w tym miejscu wybudowano piekarnia. Mniej więcej w tym samym czasie Gustav Meister po 35 latach przekazał swoją kuźnię synowi Karlowi. Karl w 1914 roku wybudował nową, murowaną kuźnię, która stoi do dzisiaj. Urodzony w 1885 roku Karl miał 5 synów i wszystkich wyuczył na kowołlów. 4 pozeniło się po sąsiednich wsiach i tam kowołlowali. Krościcką kuźnię przejął syn Karla, który na imię też miał Karl, a zwany był przez wszystkich Karlik. Choć urodzony w 1929 roku Karlik do kupy ze swojej ojcy wyuczyli po wojnie 14 gezelów, jakby my to dzisiaj padali czeladników, to i tak był ostatni kowołle w Krościcach. Swojego spadkobiercy, syna Norbeta, nie zdążył już wyuczyć, bo w wieku 58 lat stracił wzrok. I powiedz, kiedy ojciec ostatni raz zgasił tu ogień? To mnie bardzo ciężko powiedzieć. Jak się nie mylę, to ja umiał 12 lat. 74 rocznik, 12 lat to 86. 86, 85, 86 jakoś tak. Co potem nie widział i już nie umiał praktycznie dalej robić. Ile godzin trwała dniówka takiego kowola? Ile się robiło tutaj w tej kuźni? Jak ja pamiętam, to ojciec od rana do wieczora były w kuźni. Ciężko robić. Ciężko robić. A potem jeszcze trochę gospodarki, no to jeszcze też przyty robił, także od rana do wieczora. Powiedz mi teraz, takie młoty, to jest, jak nie wiem jak to idzie robić, to jest ciężkie jak wy chyba. Ale to chyba 2 rękoma walili. Tak? Tym jest akurat na jedna ręka, bo to był Lisowski Paul, taki jeden chłop był tu we wsi, co no miał jedna ręka. I to ojciec dla niego miał ekstra specjalnie krótki trzunek, że on to miał w jednej ręce i on ty jednorankował. I on był też tu kowołle? On nie był kowołny, ale przychodził często ojcowi pomagać, jak coś było większego do wykucia albo co. Albo jak ostrzyć te radlice albo coś, to on właśnie często tu przychodził
mu pomagać. Jedno ranko. Jedno ranko. Jezus Maria. Jak kowulowano w Krościcach i jakich narzędzi używano do tego, o tym opowiemy w następnym odcinku z cyklu Krościce pod lupą.